Cześć kochani, nazywam się Adriana i prowadzę dla Was kanał Spiritual Insight. Dzisiaj omówimy sobie mistrzowski klucz wcielenia 11, 22 i 33. Zapraszam Was bardzo serdecznie, kawka, herbatka i zaczynamy. Czym jest klucz wcielenia? Klucz wcielenia w numerologii to liczba, która odzwierciedla nasze cele i lekcje do przerobienia w bieżącym życiu. Jest ona interpretowana jako duchowy plan lub mapa wskazująca, jakie doświadczenia i wyzwania będą wspierały rozwój danej osoby oraz jej powołanie. Klucz wcielenia pomaga zrozumieć, jakie talenty i wyzwania przynosi za sobą dana osoba i nad czym powinna popracować, aby osiągnąć wewnętrzny rozwój i spełnienie. Jak obliczyć klucz wcielenia? Klucz wcielenia oblicza się poprzez dodanie do siebie dnia oraz miesiąca urodzenia. Na przykład 10 styczeń 1984 roku. Dodajemy do siebie 1 plus 0 plus 0 plus 1 i mamy 2. Czyli klucz wcielenia osoby urodzonej 10 stycznia 1984 roku to liczba 2. Jednak tutaj warto zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z kluczem wcielenia mistrzowskim, czyli po dodaniu do siebie pełnych cyfr 10 plus 1 mamy 11, co oczywiście po redukcji klucz wcielenia 11 to mistrzowski nauczyciel i wizjoner. Jeśli dusza przychodzi z kluczem wcielenia 11, oznacza to, że w poprzednich doświadczeniach rozwijała intuicję, duchowe przewodnictwo i zdolności wizjonerskie. To bardzo mocny klucz, który wskazuje, że Twoja dusza już wielokrotnie pracowała z wyższymi energiami i ma naturalny dostęp do subtelnych wymiarów rzeczywistości. Jaki jest potencjał klucza 11? Na pewno silna intuicja i wrażliwość, naturalna zdolność wyczuwania ludzi, sytuacji i energii. Duchowe przewodnictwo, łatwość inspirowania, otwierania innym drogi, przekazywania mądrości. Wizjonerstwo, myślenie przyszłościowe, pomysły wybiegające poza swoje czasy. Łączenie światów, zdolność bycia pomostem między tym, co ziemskie, a tym, co duchowe. Magnetyzm osobisty. Inni czują przyciąganie do energii tej duszy. Cień klucza 11. Nadwrażliwość. Trudności z uziemieniem, przeciążenie emocjonalne. Lęki i napięcia. Wewnętrzne rozdarcie, trudności w zaufaniu swojej mocy. Zależność emocjonalna, czyli przywiązanie się do innych i szukanie potwierdzenia na zewnątrz. Spadanie na poziom drugi, czyli życie bardziej w roli pomocnika. Ucieczka od własnej mocy mistrzowskiej. Jakie zadania ma klucz 11? Rozwijać zaufanie do intuicji wewnętrznego głosu. Uczyć się odpowiedzialności za swoje talenty duchowe. Umiejętnie korzystać z daru, inspiracji i przewodnictwa bez poczucia wyższości. Uziemiać swoje wizje w praktyce, nie tylko czuć i wiedzieć, ale też realizować. Klucz wcielenia 11 jest więc zaproszeniem do życia jako światło dla innych, ale najpierw trzeba nauczyć się panować nad własną wrażliwością i lękiem. Klucz wcielenia 22. Mistrz budowniczy. Jeśli dusza przychodzi z kluczem wcielenia 22, to oznacza, że w poprzednich doświadczeniach uczyła się łączenia świata duchowego z materialnym. To jedna z najbardziej wymagających i odpowiedzialnych energii, bo niesie potencjał budowania czegoś wielkiego, trwałego i ważnego, ale nie tylko dla jednostki, ale i dla szerszej społeczności. Potencjał klucza 22 to przede wszystkim zdolność tworzenia struktur, systemów i projektów o bardzo dużym zasięgu, dar organizacji i planowania, często na skalę większą niż dla siebie. Umiejętność łączenia intuicji, czyli duchowego prowadzenia z praktycznym działaniem. Moc materializacji wizji. To, co inni postrzegają jako marzenie, 22 potrafi wprowadzić to w życie. Cień klucza 22. Nadmierny perfekcjonizm i poczucie przytłoczenia odpowiedzialnością. Lęk przed własną siłą, czyli rezygnacja z wielkich celów i życie tylko i wyłącznie w wibracji 4. Materializm, czyli skupienie się wyłącznie na osiąganiu zewnętrznych sukcesów. Frustracja, gdy plany nie realizują się tak, jak zakłada dusza. Zadania klucza 22. Nauczyć się ufać swojej mocy twórczej, działać dla dobra większej całości, a nie tylko osobistych ambicji. Rozwijać cierpliwość i systematyczność w realizacji wizji. Przyjąć rolę budowniczego mostu między duchem a materią.
Klucz wcielenia 33 to mistrz miłości i uzdrawiania. Klucz wcielenia 33 to energia duchowej dojrzałości i bezwarunkowej miłości. Dusza, która go niesie, w poprzednich wcieleniach pracowała nad służbą, uzdrawianiem i wspieraniem innych. To liczba mistrzowskiego nauczyciela i uzdrowiciela, który działa poprzez serce. Potencjał klucza 33 to dar uzdrawiania słowem, obecnością, troską, twórczością. Zdolność inspirowania innych do wzrostu i otwierania serca. Naturalna mądrość duchowa, oparta na doświadczeniach duszy. To moc kreacji i twórczości, często połączona z misją pomagania innym. Przyciąganie ludzi, którzy szukają wsparcia i przewodnictwa. Cień klucza 33. Tutaj przede wszystkim przeciążenie odpowiedzialnością za innych. Nadmierne poświęcanie się kosztem własnych potrzeb. Poczucie winy, gdy nie uda się uratować wszystkich. Skłonność do życia tylko na poziomie 6, czyli w rolach rodzinnych i opiekuńczych, bez wchodzenia w mistrzowski potencjał. Zadania klucza 33. Nauczyć się stawiać granice i dbać o siebie, aby móc wspierać innych. Rozwijać twórczość i używać jej jako narzędzie inspiracji. Przyjąć rolę duchowego nauczyciela, który uczy poprzez przykład. Nieść światu miłość i uzdrowienie, ale w równowadze. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Omówiliśmy sobie mistrzowski klucz wcielenia 11, 22 i 33. Tutaj macie przydatne linki. Zapraszam Was do mojego sklepu oraz na moją stronę www. Miłego dzionka, kochani.